Do grona wspierających dołączył Clash. Dzięki za pomoc. Dobra, żeby nie przymulać na start suchar od prowadzącego. Jakie zwierzę Gomez lubi najbardziej? Ruka. A w dzisiejszym odcinku teorii fanów Gotika. Ukryty dialog z Quentinem. Xardas, który nie chciał sprowadzać bezimiennego. Fisk wygryzł handlarzy z targowiska. Śmierć Laresa pod koniec każdego Gotika oraz przydługa podróż na kontynent. Dzięki za pomoc. Pamiętajcie, że zostawiając łapkę w górę pomagacie przedrzeć się do szerszego grona odbiorców. Werter.pl podzielił się ze mną starymi teoriami, które pamięta. Jedna z nich opowiadała, co trzeba zrobić, żeby dołączyć do obozu Quentina. Żeby znaleźć nowego pasera dla Fiska, trzeba zatrudnić Sharkiego. Kiedy on pokazuje nam swoje towary, no to trzeba kupić absolutnie wszystko i zapłacić za to pancerzami, żeby nie miał niczego w ekwipunku. Wtedy według teorii Sharky ma nam powiedzieć, że potrzebuje nowej dostawy i wysłać nas właśnie do bandy Quentina. Ta teoria jest stara jak świat i z miejsca mógłbym ją obalić, bo sprawdzałem ją chyba w podstawówce, ale dla widzów przeprowadzę jeszcze test na ekranie, żeby wiedzieli, że naprawdę to sprawdziłem jeszcze raz. A zatem trzeba się pozbyć Mordraga i czekać, aż ten Fisk do nas zagada. Teraz dialog. No i myk do Sharkiego. Słuchaj, Sharky, zamiast tu siedzieć i świrować pawiana, to idź do Fiska, zrób coś pożytecznego. Masz tutaj pancerze, nawet ci górką dam, bo ja i tak mam je z kodów od Rockefellera. No i nie mamy żadnego dialogu z Sharkiem, tak jak mówiłem, więc możemy obalić. A nawet jeżeli najpierw to zrobimy, a potem go wyślemy do Fiska, no to i tak nie mamy żadnego dialogu. Teoria w sumie nie jest głupia, bo jednak Sharky to jeden ze szkodników i handlarz, więc czemu miałby nie mieć związku z bandytami Quentina? Poza tym mam wrażenie, że widziałem dokładnie taki scenariusz w jakiejś modyfikacji. W oryginale jedyne co znalazłem na temat Sharkiego to fakt, że dostaje lepsze bronie w 4. rozdziale, ale je zakłada od razu, więc nie da się ich kupić. Wydaje mi się, że obecnie i ten błąd się nie pojawia, albo jest to związane z Unionem, no bo jak odpaliłem Gotika bez Uniona, no to ten błąd się nadal pojawiał, a z Unionem już nie. Windrun napisał, Xardas nie miał zamiaru sprowadzać bezimiennego, zdawał sobie sprawę, że ten może żyć, ale ściągnął go dopiero jak miał do niego interes. No słuchaj, 30 dni to jest bardzo długi okres czasu dla przygniecionej osoby, rannej, bez picia oraz bez jedzenia, i bezimiennego uratowało jedynie ta starożytna zbroja, zresztą o tym mówi nam Xardas na początku drugiego Gotika. Trzeba wziąć pod uwagę to, że sama ucieczka Xardasa w inne miejsce przed Armią Ciemności nacierającą na wyspę wymagała czasu. Musiał się obudzić w świątyni Śpiocha, teleportować, zabrać manatki, przedostać przez przełęcz, osiedlić się blisko miasta Korinis i tam wybudować swoją wieżę. Potrzebował też tego magicznego pentagramu oraz pewnie informacji, w jaki sposób w ogóle może przenieść Beziego. Możliwe, że upadek bariery i związany z tym wpływ śniącego na całą strukturę magii zaburzył ten proces i go wydłużył. Zdecydowanie Xardas miał jakiś interes do bezimiennego, co oczywiście okazało się dopiero gdy pokonaliśmy Smoka Ożywieńca. Mógłby przecież wybrać sobie jakiegoś innego czempiona, zamiast wzywać do siebie tego świętego nieprzyjaciela, ale nasz bohater był mu potrzebny, bo dowiódł swojej siły i był mężczyzną właśnie z proroctwa orków. W pierwszym Gotiku i w drugim jest taki problem, że my w sumie działamy w zgodzie z tym, co mówi Xardas, ale czy mówi samą prawdę? A może tylko manipuluje? Bo tak naprawdę nie wiemy, co gdybyśmy spróbowali wysadzić kopiec, żeby zniszczyć barierę, a przecież Saturas i reszta tych magów wody to wcale nie były jakieś głąby. Moim zdaniem Xardas miał w zamiarze od początku wykorzystanie Beziego, więc to, co nie udało mu się w Świątyni Śniącego, musiał powtórzyć. To znaczy, że od początku chciał sprowadzić bezimiennego, bo od początku miał do niego interes i na tej podstawie obalam twoją teorię. Przy czym, tak jak wspominałem w poprzednich materiałach, no nie ma pewności, czy Kruk nie był jego jakimś wysłannikiem, żeby zdobyć jeden z artefaktów, których ten chciał się pozbyć. Zdzisław Paleta podzielił się ze mną przemyślaną teorią. Fisk wygryzł pozostałych handlarzy poza Dexterem, bo Dexter ma dostęp do bagiennego ziela od balów, którego Fisk nie ma. Dlaczego w starym obozie jest tylko 2 handlarzy na targowisku? Mordrak jest tylko paserem Fiska, więc jakby to ciągle jest jego handel. W Jarkendarze zresztą to samo. Myślę, że tak właśnie było, bo Fisk w Jarkendarze okazuje się być nie tylko handlarzem, ale także śliskim typem, który zlecił zabicie Estebana, bo ten przeszkadzał mu w interesach. Pierwsza część pokazuje, że Fisk to całkiem wpływowy gość i jednocześnie taki, który nie czai się brać paserów z innego takiego teoretycznie wrogiego obozu, albo nawet sprzedawać kradzione towary magnatów. Kolejną sprawą jest to, że nie chciał sprzedać tej bogato zdobionej broni Świstakowi, a mimo to Świstak nie wdał się z nim w bójkę,
tylko szukał innego sposobu, jak ją pozyskać. Wydaje mi się, że czuł jakiś respekt do Fiska, bo skoro obaj byli cieniami, no to ich bójka nie byłaby rozstrzygana przez straż. Broń dla Świstaka została pewnie zrobiona przez Huno, który mówi właśnie w jednym z dialogów, że często ma zamówienia od takich świrów jak Świstak na jakieś babskie fanaberie, więc możemy mieć jakieś zaplecze Fiska w postaci kowala Huno, który dla niego produkuje te rzeczy. No i to oczywiście pozwala mu na większą ilość towarów niż reszta potencjalnych handlowców. Samego magazynu Fiska pilnuje strażnik, więc myślę, że była tam jakaś konkretna ugoda z Gomezem, no bo niby dlaczego miałby mu dawać swojego człowieka. Dexter ma także mapy oraz inne rzeczy, na przykład wywary z obozu na bagnach, których Fisk nie ma i również jest takim wpływowym cieniem, no a dwójka pokazuje jego jakieś pozostałe koneksje. Może tak naprawdę chodzi o wyższe umiejętności w handlu względem innych sprzedawców. Obaj zagadują do nas sami ze swoimi ofertami, poza tym obaj potrafią się targować. Na przykład Dexter mówi nam, że najlepiej jak weźmiemy mapę w drodze do obozu na bagnie, a ta znajduje się w jego ofercie, a Fisk proponuje od razu wyższą cenę za miecz dla Świstaka. Tak się robi i to są kompletne podstawy, ale na tle bandziorów mogło to wystarczyć. Nie znamy przeszłości targowiska ani tych postaci, nawet tego, kto tam wcześniej handlował lub próbował, ale możemy założyć, że Fisk nie czaiłby się wygryźć pozostałych konkurentów, których tylko mógł, żeby utrzymać się na rynku. A samo targowisko pewnie byłoby większe, gdyby nie silnik gry, zatem pewnie Gothic Remake rozwiąże nasze wątpliwości, a póki co myślę, że to mocna teoria i nie mogę jej odrzucać. Soft Nice Pillow i jego teoria. Pod koniec każdego Gotika Lares umiera i tak naprawdę Lares, którego poznajemy, tylko udaje tego oryginalnego, bo każdy Lares wygląda, zachowuje się, a nawet brzmi inaczej. Opowiadałem kiedyś o tym w jakimś starym filmie. Charakter Laresa z takiego herszta bandy i totalnego kozaka, któremu bandyci oddają łupy, zmienia się w gościa, który stoi w porcie cały dzień i świruje pawiana. To kwestia tego, jak kiepsko Pirania podchodziła do pisania niektórych postaci, zresztą widać to w trzeciej części, gdzie niektórzy bohaterowie mają nawet inny kolor skóry. Nie wynika to jednak ze śmierci bohatera pod koniec gry, a dowodem na to jest proste sprawdzenie dwóch części i tego, co robi w 6. rozdziale. Ktoś podsunął mi pod tym starym filmem bardziej racjonalne podejście. Lares musiał się zmienić i adaptować do panujących realiów. Nawet jeśli mieliśmy go za kozaka w pierwszej części, to później nie musiał dłużej wojować i kraść, a magowie wody ułaskawili go na tyle, żeby mógł funkcjonować normalnie w mieście, to na pewno jest wygodniejsze niż spanie po jakichś jaskiniach i innych obozowiskach z bandytami. Drugim i w zasadzie takim największym przeciwnikiem tej teorii jest fakt, że Lares spiknął się z magami wody, a ci znali go jeszcze z kolonii i choć nie popierali tych jego bandyckich zachowań, nie byli leserami, którym przed nosem ktoś mógł udawać Laresa. Nawet Watras wyczuje, jeśli spróbujemy go okłamać, więc przez silniejszego Saturasa blef kogoś podszywającego się pod Laresa moim zdaniem by nie przeszedł. No i trzecia część Gotika, no to jest totalna odklejka w kwestii jego charakteru i wyglądu, ale jest jedną z wielu takich zmienionych postaci i nie brałbym tego na poważnie. Propos statku, no to ostatnia teoria nadesłana mi przez Rigela jest interesująca. Według autora teorii statek z Intra Gotika 3 nie przypomina Esmeraldy. Statek jest mniejszy, kieruje nim Lester, więc co się stało z kapitanem oraz z Kowalem? Dlaczego podróż z wyspy na kontynent trwała aż rok? W Gotiku drugim po napisach końcowych mamy cutscenkę, gdzie nasi przyjaciele próbują namówić bezimiennego, żeby wyrzucić złoto za burtę, gdy są przeciążeni i statek rozbije się przy sztormie. Zawsze zastanawiało mnie to, o czym mówisz i dlaczego docieramy na kontynent bez osób, które sami wybraliśmy. Powinna być tak naprawdę jakaś opcja do wyboru, kto z nami płynął, no ale jest to już stara gra, jakby nie patrzeć, więc takie rozwiązania wtedy nie były jakieś takie wcale oczywiste. Czy po drodze na kontynent były jakieś przystanki, gdzie pozostałe postacie wysiadły, a nasi bohaterowie przejęli inny okręt, tylko po co? Co tam się stało? Mapy nie pokazują nam żadnego innego znanego miejsca po drodze, bohaterowie nie wspominają o żadnej dodatkowej przygodzie, a jedyne poszlaki jakie są, no to po pierwsze kłótnia Beneta z Wilkiem, gdzie jeżeli zabierzemy obu i nie dopilnujemy spokoju, no to po powrocie na statek w ostatnim rozdziale drugiej części przy kuźni będzie Wilk, a Bennett będzie martwy. No i ten scenariusz mógłby wplątywać inne osoby w konflikt, ale nikt o tym tak naprawdę nie wspomina. No i jest jeszcze druga sprawa, czyli to, że w latarni niedaleko Ardei znajduje się Jack. Ale to nie ten sam Jack, którego zabraliśmy, no bo nas nie poznaje
mimo że stosunkowo niedawno płynęliśmy z nim razem statkiem. Może po drodze coś się zmieniło, przez co część załogi utonęła, a ci, którzy się uratowali, musieli przejąć inny statek, żeby przetrwać. Mogło być też tak, że Esmeralda została zaatakowana, skoro dzięki Mario wiemy, że drogą morską również odbywają się bitwy z orkami. No i oczywiście na tych wodach pływają cały czas piraci. Tutaj możemy sobie tylko gdybać, a nawet twórcy gry pewnie nie znają odpowiedzi na te nurtujące nas pytania. Bezimienny faktycznie mówi w tej cutscence, że złoto zostaje, a morze jest przecież spokojne. Nie oznacza to, że później nie doszło do jakiegoś sztormu, który zmniejszył ich ekipę o połowę. Samo to, że nasz bohater zeskakuje z Esmeraldy bez zbroi i idzie odbijać Ardeę z jakąś tam zwykłą bronią i na suchą klatę, gdzie miał w zasadzie pancerz łowcy smoków paladyna albo szatę arcymaga, a pozostali bohaterowie mają już ekwipunki, które zdobywa się i poznaje dopiero z biegiem fabuły, no to jest taki trochę nieśmieszny żart. Wygląd statku się zmienia i owszem, ale w całym Gothicu 3 wszystko się zmienia pod kątem grafiki, włącznie z postaciami, więc no nie jest to moim zdaniem żaden dowód. Bardzo bym chciał, żeby kiedyś nam się to wyjaśniło, a najlepiej żebyśmy dostali cały dodatek, który opowiada o tych dodatkowych przygodach i odpowiada na te męczące nas pytania. Ale Gothic 3 mimo wielu naprawdę świetnych aspektów jak soundtrack, czy m.in. ogromny świat z różnymi biomami, czy brak liniowości, wprowadził takie moim zdaniem kolosalne błędy. Szczerze to już tak dawno nie odpalałem Gothica 3 bez łatek stworzonych przez społeczność, że zapomniałem ile było tam różnic względem poprzednich części w takiej czystej wanilii. Dzisiaj te łatki to must have, a teorii nie mogę niestety ani odrzucić, ani potwierdzić, bo mogło się wydarzyć tak naprawdę wszystko. Mogli wpłynąć w wyrwę czasoprzestrzenną, przecież to jest świat fantasy i wszystko tam mogłoby się zdarzyć. A mogliby po prostu płynąć powoli, bo statek był przeciążony, może doszło do flauty i nie było wiatru, który by pchał ten statek, więc przez długi czas pływali w niewielkiej strefie. Kto wie, poczekajmy lepiej aż wypowiedzą się ludzie i może razem coś wykminimy. A w dzisiejszym materiale będzie to już wszystko, także mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak to zostawcie łapeczkę w górę dla zachęty i do usłyszenia w kolejnych odcinkach niebawem. Trzymajcie się, cześć!